BMW E36. Dla wielu najbardziej kojarzony model marki. Wprowadzony na rynek w 1990 roku jako następca kultowego E30, poprzednik E46. Produkowany przez 10 lat jako sedan, coupé, cabrio, kombi i kompakt z dostępną szeroką gamą 11 silników benzynowych i 3 wysokoprężnych. W tym odcinku E36 będzie reprezentowane przez BT Tomka 328i coupé z 1996 roku. Przejdźmy więc do testu. Także dzisiaj sobie porozmawiamy na temat E36. Ej, zadam pytanie widzom, co ty na to, Tomek? Widzowie, uważajcie, czy E36 jest ładne? To jest ciekawe pytanie, bo wiele osób powie, że nie, no jak może być ładne, no przecież to jest tylko E36. I właśnie wiele osób powie, że to jest brzydki samochód. A dlaczego tak powie? Przede wszystkim dlatego, że jest wiele stereotypów związanych z właścicielami, czyli częścią patologiczną społeczeństwa, dresami, sebiksami, karynami. Najczęściej spotykane na drodze E36 to ściorane 316i w kompakcie albo w sedanie. I właśnie przez to skojarzenie z dresami ludzie są często bardzo stronniczy w ocenie tego modelu, który nie jest brzydkim modelem. Wygląda nowocześnie jak na lata produkcji. Nastąpił bardzo duży skok, jeżeli chodzi o design, w porównaniu do poprzedniej generacji, czyli E30. Zamiast grilla idącego przez cały przód i wpasowanych okrągłych reflektorów są oddzielnie, tak nowocześnie wpasowane reflektory i grill, taki już new school. Ten egzemplarz jest również wyposażony w M-pakiet. M-pakiet dla laików to jest taki ładny pakiet zderzaków, agresywnych zderzaków, takich sportowych zderzaków. Co prawda są trochę kwadratowe, ale to absolutnie pasuje do designu samochodu. Mamy taki splitter, bardzo ładny. List nie ma, bo niestety złodzieje wiedzą, że są drogie, więc zostały ukradzione. Dwa razy zostały ukradzione, tak. Możliwe, że przez tą samą osobę pozdrawiamy. Czyli zderzaki, progi, tylny zderzaczek, podwójny wydeszek. Podwójny wydeszek jest związany akurat z pojemnością silnika 2,8 litra. A M-pakiet można było zamówić z każdym silnikiem. Ten egzemplarz to Coupeya, najładniejszy na nadwozie ze wszystkich. Cabrio było jeszcze całkiem spoko, ale tylko z otwartym dachem. Tutaj mamy sztywny dach, bardzo ładny dach, bardzo ładna linia, proszę zobaczyć. Ładna linia. I co najważniejsze, cecha prawdziwego coupé, czyli drzwi z oknami bez ramek, więc to nie jest tylko trzydrzwiowy sedan, dwudrzwiowy sedan, jak to było w przypadku E30. Czas obczaić wnętrze. Uwielbiam te drzwi bez ramek, to jest mistrzostwo świata. Wnętrze jest czarne, nie ma tutaj za bardzo na czym zawiesić oka. Zwykłe wnętrze lat 90. Jest taka charakterystyczna rzecz. Deska rozdzielcza jest skierowana pod kierowcę, co wyraźnie tutaj widać, gdzie kierowca tutaj ma cały taki kokpit. Tutaj tu. No, pasażer ma schowek. Jedyna rzecz, jaka mnie drażni, to umiejscowienie guziczków od szyb. Nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Nie potrafię się też przyzwyczaić do szybki zegarów. Jest pod takim kątem, że przez większość czasu widzimy niebo. A szkoda, bo zegary są bardzo ładne. Bardzo klasyczne. Tu jeszcze fajny bajer w postaci spalania ze wskazóweczką, a nie w komputerku. Bardzo mi się to podoba. Dodaje takiego życia zegarom, bo cały czas to pracuje. Zwłaszcza jak się pociśnie, tak wskazówka znika. Ponad 30 litrów. Jezus Maria, ile tutaj traktorów jeździ. I tak jak mówiliśmy, to jest trochę bogatsza wersja. To właśnie jest sportowa kierownica, to kierunkowskazy, nagłośnienie marki, której nie potrafię zapamiętać tej nazwy, i kubełkowe fotele regulowane w paru płaszczyznach, bardzo wygodne, mają całkiem dobre trzymanie boczne. Jeżeli jesteśmy już przy wnętrzu, to ważną cechą jest widoczność, a tu jest całkiem spoko. Słupki nie są takie grube jak w nowszych samochodach, nie zasłaniają nam drogi. Również pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, można poczuć odpowiednio samochód. Jeśli chodzi o osiągi, mamy tutaj 193 konie mechaniczne i 280 Nm. Jest tutaj 140 koni na tonę. Ten przelicznik jest zdecydowanie ważniejszy.
2. Oznacza to tyle, że samochód zbiera się całkiem spoko. Jeśli ktoś jeździł wcześniej samochodem, który miał 60 koni, no to uryje mu dupę, ale jeśli już jeździł czymś podobnym, no to jest tak akurat. To jest idealnie zbalansowana moc do tej masy. Ta wersja silnika 328i jest wyposażona w Vanos, czyli zmienną fazę rozrządu. Oznacza to tyle, że przez cały zakres obrotów mamy dostępny moment obrotowy i od samego dołu, gdzie po prostu naturalnie idzie, a później około 4000-5000 załącza się Vanos i też mamy moment obrotowy, więc moment obrotowy jest cały czas i to naprawdę bardzo czuć. Skrzynia biegów jest specyficzna. Nie należy ona do najdokładniejszych skrzyń świata. Trzeba się bardzo skupić w czasie rzucania biegów i dość mocno brakuje 6 biegu. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest tutaj zdecydowanie sztywniej niż w takim normalnym samochodzie kompakcie. Są tutaj twardsze sprężyny, stabilizatory. Samochód jest sztywniejszy, lepiej się trzyma w zakrętach. W połączeniu z bardzo dobrym rozłożeniem masy daje to naprawdę bardzo dużo przyczepności. Charakterystyczną cechą tego silnika jest to, że został wykonany z aluminium. Dzięki temu uzyskano lepsze rozłożenie masy, bo to jednak jest spory silnik, długi silnik, 6 cylindrów rzędowo. I jest tutaj rozłożenie 50/50 i naprawdę bardzo to czuć. Bardzo fajnie składa się w zakręty, nie ma efektu ciężkiego nosa. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, jest bardzo dokładny, naprawdę to jest bardzo dobrze zestrojony układ kierowniczy. Niestety hydrauliczne wspomaganie trochę zaciera feedback drogi. O, fotel mi się wpiął. Jeżeli chodzi o hamulce, to jest tutaj dziwna sprawa, ponieważ na początku mamy wrażenie, że nie są dobrymi hamulcami, ale to jest kwestia tylko skoku pedału hamulca. Nie jest jakby liniowy. Na początku tak trochę się zapada, a potem dopiero zaczyna brać. Ale jak się do tego przyzwyczaimy, to hamulce są bardzo pewne i potrafią nas wyhamować z prawie każdej prędkości stabilnie. Jeśli chodzi o ceny E36, to wahają się one od 800 zł do nawet 20 000. Za 800 zł możemy kupić kompakta, jakiś gruz z najsłabszym silnikiem, a za 20-30 tysięcy kupimy 328 albo M3 w jakimś fajnym stanie. M3 Cabriolet jest chyba najdroższe, kosztuje około 40 000 w dobrym stanie. M3 Coupe albo sedan to tak 20-30 tysięcy. Tak, o MX-5! Koszty utrzymania E36 to taka trochę ciemna strona tego modelu, ponieważ jeśli chcemy mieć samochód w takim naprawdę fajnym stanie, mint condition, to naprawdę musimy wydać dużo pieniążków, bo samochód często ma jakieś drobne awarie, nie lubi zamienników, wszystkie części muszą być oryginalne. Może nie sypie się jakoś tak turbo niesamowicie jak Alfa, ale jakaś awaria może dość mocno nas zaboleć, o czym wie dobrze Tomek. Przez ile ją masz i co się zepsuło? Przez 2 lata. Zepsuło się czujnik położenia wału, wspomaganie, rozrząd się przestawił, ale można na tym jeździć. Cewki są do wymiany, możliwe, że coś jest z Vanosem. Sonda lambda, dmuchała się zepsuła. Tak, w czasie nagrywania. Co jest? Co się stało? Zepsuł ci się nawiew? Może włącz i wyłącz. Gdzie są nawiewy? Gdzieś w środku deski rozdzielczej. Świetnie. Klimę jakbym sobie włączył. No i do tego rdzewieje. Podsumowując, E36 z odpowiednią jednostką będzie bardzo dobrym daily dla petrolheada. Jeśli wybaczymy mu parę wat, to za nie taki duży hajs dostaniemy praktyczny samochód z RWD, z bardzo dobrze zestrojonym zawieszeniem, z rozłożeniem masy 50/50, fajnym układem kierowniczym i odpowiednią ilością mocy. Bardzo dobrze mi się nim jeździło, bardzo miło mi się jeździło tym samochodem. To był test BMW E36 328i. Elo. To jest bardzo niepokojące.